Jaguar E-Type to jest ikona, to jest legenda, to jest dzieło sztuki, które nawet przez Enzo Ferrari zostało uznane najładniejszym autem, jakie kiedykolwiek powstało. Bazuje na D-Type, czyli wyścigowej wersji, która wygrała w 1955 roku wyścig w Le Mans. Cześć, tu Benek. Dzisiaj jest ze mną Henryk, właściciel tego wspaniałego Jaguara E-Type'a. Powiedz nam proszę, co to jest za samochód? Jak on się u Ciebie znalazł? Cześć. Samochód to jest spadek po moim świętej pamięci zmarłym tacie. Tato kupił go pod koniec lat 60., znaczy kupił go później, ale sam samochód jest z końcówki lat 60. Został sprowadzony ze Stanów w stanie niezłym, ale nadal do pełnej restauracji w Polsce. Kilka lat był restaurowany w firmie mojego wujka Maciej Rzepecki Classic Auto z Jabłonnej. No i dzisiaj możemy się przejechać w takim stanie właśnie, jakim jest. Jest, powiem Ci, nieziemski. Nigdy w życiu nie siedziałem w E-Type'ie, tym bardziej nigdy w życiu nie jechałem E-Type'em. To jest samochód, który znalazł się na pierwszej okładce magazynu Classic Auto, na pierwszej i na okładce, która się pojawi w maju. To prawda. To historia zatacza krąg. Mój tato po 20 lat temu, tak to była pierwsza okładka, był wtedy na okładce razem z samochodem, właśnie tym Jaguarem. No a dzisiaj po 20 latach ja będę razem z samochodem. My jesteśmy jako oczywiście dodatek, bo tutaj najważniejszym bohaterem jest ten samochód, to fakt. To jest, z tego co mi mówiłeś, Jaguar E-Type 2. Seria druga, tak. Jaki to jest silnik? 4,2 litra. Dobrze jedzie? No sam się przekonasz za chwilę, jak się zmienimy, ale tak, daje radę. Tak. Właśnie, już chciałem pytać, czy dasz mi się przejechać? No nie, no oczywiście, że tak, to jest jasne. To jest wspaniale. jasne, tak. Jestem bardzo ciekaw, jakie będą wrażenia z jazdy tym samochodem, bo to nie jest samochód, który można często spotkać na ulicy i tym bardziej nieczęsto można takim samochodem się przejechać, także dziękuję Ci bardzo za tę możliwość. Nie ma w ogóle tematu i to jest fakt. Aspektem, który jest dodatkiem do posiadania takiego samochodu, są doznania stanie na światłach, gdzie ludzie z boku zatrzymują się, opuszczają szyby i pokazują znak uznania albo pytają właśnie, który rocznik, jaka moc. A nie jest to takie oczywiste, ponieważ E-Type seryjnie był produkowany od 61 do 74 roku z naprawdę niewielkimi zmianami. Przez te lata powstały 3 serie Jaguara E-Type'a, które różniły się tak naprawdę detalami. Oczywiście były odmiany Coupé i Cabrio i na przykład pierwszą serię można łatwo rozpoznać po tym, że ma szklane klosze na przednich reflektorach. Powiedz mi, czy on jest szybki? Potrafi być szybki, potrafi być na pewno szybki, 4,2 litra, nie chcę skłamać jaka dokładnie moc, ale coś poniżej 300 koni mechanicznych, także no jest, mogę teraz spróbować, bo jest prosta. O kurde! Ale gdyby policja oglądała, to oczywiście jedziemy zgodnie z wymogami. Ja zaraz sprawdzę. Tak, to prawda? To prawda, idealnie. No i jadę. Słuchajcie, niesamowite. Nie spodziewałem się, że będzie mi kiedyś dane jechać Jaguarem E-Type'em. To jest coś wspaniałego, słuchajcie, ta skrzynia biegów, to ten dźwięk, tu w ogóle nie ma miejsca oczywiście, bo się libieszczę i lewe kolano mi zawadza o wszystko, o kierownicę, o deskę. Zobaczmy, jak on jedzie. Sprawdźmy troszeczkę, jak pojedzie przy obciążeniu. Wow, kurczę, ale to jest klimat. Czuję się w ogóle to auto. Kurde, niesamowite. Nie ma tutaj nic, jest po prostu silnik, kierownica i skrzynia biegów. I chęć do szybkiej jazdy, bo przyznam, że to auto bardziej niż Volvo kusi po prostu do szybszej jazdy. Jest odjechane, dźwięk silnika, no to jak się wkręca te 4,2 litra, to jest tak kuszące, to jest tak przyjemne, że ciężko mi to opisać słowami. Nie spodziewałem się, myślałem, że będzie jeszcze inaczej, a tutaj, no wow.
Dzięki bardzo. Przyjemność była? Nie spodziewałem się, że to będzie aż taka przyjemność, bo powiem Ci, kurde, wszystko to tak fajnie chodzi. No jedyne co się nie mieszczę, tak, bo mam tutaj kolano Wysoki między jesteś, kierownicą a tym, ale praca skrzyni biegów, dźwięk silnika i to jak on zachęca do szybkiej jazdy jednak. Ale na prostej, odradzam w zakrętach. Domyślam się, ale na prostej to jest po prostu, to jak się wkręca w te obroty. To prawda. Pokażesz silnik? Jasne, już otwieram. Proces otwierania Zobaczmy. też jest No. Właśnie. pełen. Tutaj są takie dwie dźwignie, które trzeba przekręcić i otworzyć z jednej i z drugiej strony. Proszę. O kurczę, no piękne 6 cylindrów. To prawda. jest- 4,2 litra, 6 cylindrów. Kurde, wiesz, że w moim Volvo możliwe, że mam bardzo podobny gaźnik, też jest Stromberg. Nie wiem, czy to nie jest taki sam, mam na pojedynczym, no ale to wszystko inaczej pracuje. Że powiem Ci, że nie mógłbym mieć takiego auta, bo bym cały czas nim jeździł chyba. To akurat to lepiej. Myślę, że dla auto najlepiej Dla jak auta jeździ. Nie? tak, ale dla kieszeni nie wiem, bo wydaje mi się, że on może sporo palić, co? No na pewno. To tyle ile wlejesz, tyle spali. Tyle to, pójdzie, to, no. to tak, to jest jasne. Powiedz mi, jak się po mieście nim jeździ? Zaskakująco dobrze. Najgorzej z parkowaniem, bo nie ma wspomagania, ale zaskakująco dobrze. Oczywiście najlepiej w dni słoneczne, kiedy dach jest spuszczony, ale tak, da się jeździć bez żadnego problemu. A nie myślałeś, żeby pojechać nim do Wielkiej Brytanii? Nie, ale fajny pomysł. A pojechałbyś ze mną? Byśmy zrobili taki... Słuchaj, jedziemy. Dobra. Ja bardzo chętnie. To możemy się tak umówić. To jakoś... Możemy, tak. No dobra, Słuchaj. taka... jak to? Road trip. No. Road trip do Wielkiej Brytanii, do, nie wiem, fabryki Jaguara, tam gdzie on powstał. Można. Albo przynajmniej do muzeum. Możemy się tak umówić. To kiedy? No, to trzeba termin znaleźć, no to powiesz mi, kiedy by pasowało, a wtedy muszę w firmie poustawiać rzeczy Że i można tak. jechać, no. Ale super, dobra, no to jedziemy. Możemy, to fajny pomysł, tak, to coś Fajny, takiego prawda? to tak, no. Teraz już będziemy musieli pojechać. jak już Ale nie, pojedziemy. ja jestem cały za tym stary, Tak? to są fantastyczne, nie mówię tego po to, bo jest się nagrywa, to pewnie i tak wytniesz, ale Ale nie wyciąłem, a Wy właśnie widzicie, że ta klasyczna motoryzacja to nie są tylko samochody, silniki, interesowanie się pojemnościami i mocą, tylko to właśnie są ludzie, to są spotkania, to są przygody, to są plany i te samochody właśnie ożywiają marzenia, wspomnienia i mobilizują ludzi do tego, żeby żyć właśnie z tym wiatrem we włosach. E-Type jest wspaniały. E-Type jest świetny i przyznam, że trochę się w nim zakochałem, ale problem z E-Type'em polega na tym, że jest to auto cholernie rzadkie, cholernie drogie, auto, na które mało kto tak naprawdę może sobie pozwolić, bo ceny tych samochodów są szalenie wysokie, w setkach tysięcy złotych, a za ładne egzemplarze dobre w setkach tysięcy euro. Więc pytanie, czy jest jakaś alternatywa? Sprawdźmy. Witam Was w Jaguarze XK. To jest Jaguar XK z 2010 roku, model z silnikiem 5.0 V8. Auto, które jest no jednak zupełnie inne od E-Type'a, no głównie przez to, że jest dużo młodsze, bo te auta dzieli 40 lat różnicy. XK staje się już takim youngtimerem, no i kurde, ale on daje dużo frajdy, to jest... On zarzuca od razu bokiem przy dodaniu gazu, brzmi abstrakcyjnie dobrze. Ta V8 brzmi świetnie i zupełnie inaczej niż szóstka w E-Type'ie oczywiście. To jest automat, to jest inne auto, ale porównuję go dlatego, że E-Type tak naprawdę nie ma innego następcy. To jest właśnie ta linia Jaguara, sportowych, coupé, Grand Tourerów i uznałem, że pokazanie XK tej generacji będzie dobrym przykładem tego, że dużą ilość fanów znaczek Jaguara, dźwięk i to poczucie właśnie wyjątkowości brytyjskiej, bo brytyjska motoryzacja jest bardzo wyjątkowa, można mieć za dużo mniejsze pieniądze. To oczywiście nie jest ten sam poziom klasy, bo E-Type jest po prostu ikoną, jest ikoną motoryzacji. XK jest po prostu 15-letnim sportowym coupé, ale czy tylko?
Moim zdaniem właśnie Jaguar XK jest troszkę mniej może nadęty od takich sportowych coupé typu Aston, Porsche. Jest jakby dużo takich drogich aut, a Jaguar faktycznie taki samochód można nabyć w okolicach 50-60 tysięcy złotych i na pewno będzie drogi w serwisie, na pewno będzie dużo palił, ale uważam, że taka kwota za auto, które daje tyle wrażenia z jazdy, jest tak oryginalne i tak brzmi, to są grosze. Wyjeżdżamy z terenu zabudowanego i pierwsze, co chcę zrobić, to od razu cisnąć mu gaz. I to jest właśnie Jaguar. 385 koni, napęd na tył, aluminiowe nadwozie, 5.0 V8. Brakuje nam takich aut, jest coraz mniej takich samochodów, a to jest coś pięknego. Ogólnie auto jest dosyć spore, to jest Grand Tourer, ale ma się wrażenie, jakby to auto było dużo mniejsze za kierownicy. Może to jest spowodowane tym, że układ kierowniczy chodzi bardzo lekko, jak dla mnie trochę za lekko. Jest taki... No jednym palcem można to w ogóle poruszać. Trzyma się drogi bardzo dobrze, ale faktycznie ja bym wolał, żeby ten układ był troszkę jak w E-Type'ie. Chyba to jest to. Dobra, zobaczmy, co tu jest pod maską. W E-Type'ie było widać wszystko. Było widać gaźniki, kolektor wydechowy, a zobaczmy, co ma miejsce tutaj. No, tutaj już nie widać prawie nic. Jest przykryty gumowym elementem silnik, ale no widać, że jest ogromny. Jest umieszczony centralnie za przednią osią. No i tak to właśnie wygląda, wymierający gatunek Jaguara. Ciekawe, czy Jaguar jeszcze kiedykolwiek się odrodzi i wróci do V8. Classic Auto. Magazyn prawdziwych samochodów.